tutaj takie domki osiedlowe. Pytam koleżki, ile taka mniejsza chata? Mniejsza chata 120 metrów, żeby była jasność. Arabski przysmak, arabski deser. Zobaczcie, wypełniony kremem budyniowym, tak bym powiedział. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zdrowy jestem. Przynajmniej tak mi się wydaje, tak się czuję. Słońce tylko w tym pomaga. Moi drodzy, jesteśmy w drugim odcinku z serii Sahara Zachodnia z Jak to daleko. Nie Maroko, tylko Sahara Zachodnia. Bo moim osobistym zdaniem Sahara Zachodnia jest taką enklawą, która się drastycznie w wielu kwestiach, ale też w wielu jest podobna do Maroka. Ale dla mnie osobiście jest to inna mentalność, inna część świata. Więc Sahara Zachodnia. Zapraszam i za chwilkę zapraszam Was do restauracji, gdzie przygotowują się na aftar. Ja Wam to wszystko zaraz wytłumaczę, opowiem. Tylko muzykę poproszę, żeby wyłączyli, żeby nie przeszkadzała. A pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę, komentarz i rzecz jasna podać odcinek dalej, bo bez tego paliwa to robota nie idzie. Wchodzimy do takiej lokalnej restauracji. Ramadan zaczął się pod koniec styczeń, lutego. No i rzecz jasna będzie trwał moi drodzy, luty do końca marca. No i w Ramadanie od wschodu do zachodu słońca się pości. Nie pije się, nic się nie je, nic się nie wkłada do ust, włącznie z papierosem. To jest Mohamed. Salam alaikum Mohamed. My friend. He do some photo job. On jest fotografem i on ogarnia tutaj różne marketingowe sprawy. Oni teraz przygotowują się do aftaru, czyli przygotowują tutaj posiłki. Zobaczcie, kanapeczka, jakieś tutaj sałatki, oczywiście daktyle na aftar, żeby rozpocząć ciężki dzień poszczenia dobrym jedzeniem w towarzystwie znajomych, rodziny, w towarzystwie bliskich. Klimatycznie, moi drodzy. My after będziemy spędzać u mojego koleżki Mohameda. I teraz można zadać sobie pytanie. Ramadan, post, całodniowe poszczenie bez wody nawet. Moi drodzy, kosmicznie ciężka sprawa. W Ramadanie mało jest ludzi na ulicach, ponieważ nie mają siły na to, żeby wychodzić, robić swoją robotę. Są takie asy, które robią robotę na przykład na budowie bez wody i bez jedzenia, ale to szybciej czy później po kilku dniach i tak wycieńcza ich organizm do tego stopnia, że nie są w stanie pracować. No nie da się tego przeskoczyć, zwłaszcza kiedy jest taka intensywność słońca w ciągu dnia, jest 25 stopni i pali niemiłosiernie, a nie możesz kropli wody do ust włożyć. No, więc Ramadan jest w sumie czasem, który ma oczyścić, ale z drugiej strony myślą sobie strasznie restrykcyjne to prawo i powiem Wam szczerze, że post rozumiem, bo post jest dobry dla człowieka, pozwala się oczyścić, pozwala ciału nabrać energii. Pościsz, nie jesz, oczyszczasz się z toksyn, jednak wszystko z głową. Jestem pełen szacunku do ludzi, którzy przez cały Ramadan od świtu do zmierzchu nic nie jedzą, nic nie piją, bo to jest naprawdę ogromne wyrzeczenie i trzeba mieć ogromną siłę taką wewnętrzną, żeby to przetrwać. No i oczywiście aftar nie może się obejść, salam alejkum, bez szaszłyków. Kurczak, papryka, czerwona, zielona. Zobaczcie, miasto pośrodku pustyni, a zwróćcie uwagę, jakie auta jeżdżą. Naprawdę, no, przeważająca większość jest naprawdę, powiedziałbym, że całkiem okej. Biedy nie ma, nie? Ciekawy przykład tego, jak z aktywności sportowych można podciągnąć ekonomię miasta między oceanem a pustynią. Zwróćcie tutaj uwagę. Na dachu worki po kawie, po robuście. Skąd? Z Ugandy. Żeby też była jasność, do takiej restauracji przychodzą zamożniejsi.
Nie osoby, wiecie, które no mocno liczą. Tutaj widać ta taka, powiedziałbym, śmietanka. Może nie śmietanka, to źle zabrzmiało. Po prostu zamożniejsi ludzie mogą sobie pozwolić na tego typu wyjścia do restauracji. W mojej karierze podróżniczej jest to mój 4. ramadan. I czy chcę, czy nie chcę, poszczę. W sensie w jakiejś części poszczę, bo jest trudniej znaleźć jedzenie. Nawet pulpetina przyszła. Pulpetinka sacharyjska. A jaka ty ładna, tutaj kropeczka, tu kropeczka. No. Słuchajcie, idziemy spać. Jutro wam pokażę. No dużo się podziało dzisiaj. Jutro wam pokażę co i jak i wytłumaczę. Poopowiadam, co tutaj miało miejsce. Dobra, jestem tak zmęczony, że szok. Spałem wczoraj 3 godziny. Wczoraj na dziś 3 godziny. Więc taki niewyspany jestem. 10 wieczór, idę spać. Dobrej nocy, słyszymy się za 3 sekundy. Witam Państwa serdecznie. 13 godzin spałem. Długo. Zobaczcie. Taki pokój. W mieszkaniu są 3 pokoje. W 2 mieszkają chłopaki, moi kumple, a w jednym po prostu mają taką suszarnię. No i taka sytuacja. I najlepsze jest to, że płacą za to mieszkanie, uwaga, 300 euro. Czyli na 2 to jest po 150 euro. Bardzo dobra cena. Zbieramy się, idziemy na miasto trochę ogarnąć. Pokażę wam miasta, ale muszę najpierw wziąć prysznic i trochę się oswobodzić. Czekajcie, wezmę okulary. Zobaczcie na to. Co ja wykombinowałam? Klapki. Klapki pod prysznic na podróże. Jakie płaskie. Tak, 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 tak. Jak chcesz złożyć, przeciągasz tak, bierzesz piwkę tu, wkładasz i masz normalnie klapki. Czajcie? Patent taki, że później go rozkładasz i masz takiego płaskiego klapka, który w plecaku idealnie leży. Zarobisty pomysł. U Chińczyka kupiony. Czajcie to? Zadychę. Nie no, mistrzostwo. Przy porzeniu, jak potrzebny tylko raz, tam załóżmy raz, wiesz, w ciągu dnia, żeby prysznic pójść wziąć. Piękne. Mistrzostwo. Czego te ludzie nie wymyślą? Nowy dzień, nowi sąsiedzi, nowe możliwości. Proszę zobaczyć, granitowe schody. To już dużo mówi. Ale jestem wciąż w szoku. Ile on płaci za to mieszkanko? 300 euro tylko. Czujecie to? Ach, słońce. Wszyscy śpią. No bo wstali o 5 chyba z kawałkiem, żeby zjeść przed wschodem słońca. I poszli dalej w kimę, no bo przecież w sumie jak nie jesz. Wczoraj to normalnie z tym ziomkiem się pogryźliśmy prawie. Bo on do mnie mówi tak: post. W Ramadanie to jest prawdziwy post. Ja mówię, u chrześcijan, u nas też mamy post, tylko nieco w innym wymiarze. Nie jest to takie głodzenie się od 5 rano do 7 wieczorem, totalne bez wody, tylko normalnie pijesz i spożywasz pokarmy lekkie ciału, gdzie odchodzisz od mięsa i od innych ciężkich straw, do tego też zważasz na używki, no i takie tam, wiecie. Mówi, nie, to w ogóle nie jest w ogóle post i to la. I powiem wam, że czasami jak trafiam na takich ludzi, no bo jedno i drugie to post, tylko kwestia ogólnie, wiecie, podejścia, jaki ten post chcesz przeprowadzić. No i prawie tam walka, no ale tak stonowałem. No i mówię do niego tak: masz 2 samochody. Ciało to samochód. I który samochód dojedzie dalej? To ciało, które będzie, a jedzenie to paliwo. To ciało, które będzie otrzymywało trochę dobrego paliwa w ciągu dnia, czy to, które w ogóle nie otrzyma paliwa, bo nie będzie jadło. No i rzecz jasna, on tak
Kurczę, nie wiadomo co powiedzieć. W każdym razie, ja nie mówię, że Ramadan jest zły, że taki post całodniowy przez 30 dni jest zły, ale uważam, że nie jest dla każdego. Nie jest na pewno dla większości ludzi. Tutaj. Dobra, idziemy na miasto. Słuchajcie, idziemy na miasto. Zobaczymy co się dzieje. Ogarniemy trochę pieniędzy i innych dobrych rzeczy. Internet kupiony. Shukran amigo. What's it on the back? Lola. Okej. Salam. Koleżka nas zabrał i teraz jedziemy sobie na plażę ogarnąć. Tutaj ekipa jest z czarkami. Czemu ja siedzę z tyłu? Nowa Czarina, tutaj czaryn jest dużo, moi drodzy. To miejsce nie ma swojej nazwy, ale to miejsce przyciąga bardzo dużo turystów ze względu na fale. Kite surfing, moi drodzy. Zobaczcie, jak Czarinka się cieszy. Nasz kumpel, patrzcie, tutaj sobie łowią. Chyba będziemy łowić. Salam alejkum. Wywalone na mnie. Easy. It's very cheap. Some fish if you are lucky. It's $1,000 is good, monkey. It's okay. 1,000 only. 1,000. It's too cheap in Morocco. Słuchajcie, będziemy łowić ryby. Nie spodziewałem się tego, bo mnie zaskoczyli tutaj tą aktywnością, że tak powiem. Do you know who is No. He's a famous Fisherman. No, he's a famous Zobaczcie, jakie wędzidło. psycho killer. Psycho killer that take people On the in his hitchhiking. car, and he takes him. Wędzidło już prawie przygotowane. Proszę, żyłeczka. Zaraz będzie tutaj łowione. Wędzidło zastawione. Ja to jestem słaby wędkarz, ale mam dużo, zobaczcie, kolegów wędkarzy. Nie tylko w świecie, ale też na Podlasiu. Pozdrawiam serdecznie Marka, Mateusza. Może oglądacie. No i ktoś by zapytał kierowniku, jakie ryby można tutaj złowić. No to halibuta, można makrelę złowić. Można, moi drodzy, tuńczyka złowić, rekina złowić. Więc trochę tego jest. Jak szczęście dopiszę, to dzisiejszy aftar, czyli jedzonko zamykające post całodzienny, będzie okraszone rybą. Teraz proszę zobaczyć, wchodzimy do... Patrzcie, jak woda się cofnie, patrzcie, jak wciąga. Zobaczcie, i jak na dużą odległość zaraz przypływ. Puf. No, chłopaki tutaj mówią, że tutaj nie pływają, w sensie nie uprawiają sportu, bo te fale są naprawdę mocne. Głównie robią to na lagunie, tam gdzie jest spokojnie. Zobaczcie, no paradise. Tam jest, widzicie taką szopę? Ta szopa to jest posterunek wojskowy po to, żeby kontrolować przemytników różnych dziwnych specyfików z różnych części świata. No i też dla bezpieczeństwa tutaj na plaży, ale uważam, że dla bezpieczeństwa na plaży to raczej mało powiedziane. Bardziej tutaj chodzi o bezpieczeństwo związane z przemycaniem różnych rzeczy, albo niestety też to trzeba powiedzieć, albo też ludzi. A tam, zobaczcie, jest taki wielki kamper 4x4, taki ogromny. No i widać sobie, ludzi podróżują po całym świecie i tutaj kampią, bo tutaj można normalnie, wiecie, postawić namiot i sobie spać spokojnie, bez problemu. Woda w oceanie zimna, bardzo zimna, strasznie zimna. Zimny prąd kanaryjski, czyli coś, co sprzyja rozwojowi planktonu. I jak jest plankton, to są ryby. Jak są ryby, to są pieniądze i jedzenie. To, co widzicie za mną, to jest, moi drodzy, zasób żywieniowy
Maroka, który nie pozwala być głodnemu osobie, która chce złapać jedzenie. Wędzidło i, moi drodzy, jedzenie łapiesz bez problemu. Tutaj naprawdę ta część świata świetnie sobie radzi z rybołówstwem. No i dużo na tym hajsu trzepią. Warunki idealne. O, jest ryba. Ryba na wędzidle. Patrzcie, zaraz psa wciągnie. Patrzcie, jak wygina ziomek. O kurde, ty, patrzcie. Nieźle, ale szybko. No powiem wam, pół godziny. Maybe barakuda. Who knows, właśnie, nikt nie wie. Zobaczcie, kurczę, ciągnie. Ale zobaczcie, jak się wędzidło na ten naciąga. Kołowrotek pracuje. No. Nic nie złapali. Nic nie złapaliśmy. Fałszywy alarm. Drugie podejście. No! Ocean dzisiaj, że tak powiem, robi nas w balona, ale tutaj coś się ciągnie. Ocean jest bardzo, powiedziałbym, silny dzisiaj. Mamy tutaj wsparcie, proszę zobaczyć, jakie wsparcie. Podejście numer 4, moi drodzy. Zobaczymy, czy coś wyciągniemy. Nothing. No fish. Zmieniamy miejscówę, bo ryba nie bierze. Wędzidła będziemy tak wieść. Czujecie to? Ryba nie brała. No to nie brała, to przyjechaliśmy tutaj na osiedla. Zobaczcie, jakie osiedla budują. Tam jest więzienie ogólnie. Budują takie osiedla przy więzieniu, to jest ciekawe. Tutaj takie domki osiedlowe. Pytam koleżki, ile taka mniejsza chata? Mniejsza chata 120 metrów, żeby była jasność. On mówi, że 30 000 euro, czyli ponad 120 000 złotych. On mieszka sobie tutaj, a tutaj można sobie kupić chateczkę za 120 000 złotych, moi drodzy. Może ciutkę więcej, 130 000. No ale najlepsze jest to, że tak, tutaj jest lotnisko, tam jest więzienie, jak coś przeskrobiecie, a tutaj sobie można po prostu, wiecie, żyć, nie? A tutaj dosłownie jest ocean zaraz, za chwilę. No idealna miejscowa. Zobaczcie, takie pieniądze, nawet za 150 000 złotych nie jesteście w stanie w Białymstoku kupić takiego 100-metrowego mieszkania. Zapomnijcie nawet. Kompletnie można zapomnieć. My jedziemy na drugą miejscówę, żeby spróbować połapać ryby, pochillować trochę, połapać słońce. No, więc zapraszam. Miasto Dakhla, laguna i rejony Sahary Zachodniej kontrolowane tam dalej przez Polisario, czyli ruch narodowościowy, który walczy o to, żeby te właśnie rejony Sahary Zachodniej były suwerenne, były niezależne od Maroka. Z drugiej też strony to jest dość ciekawe, jak dużo pieniędzy pompowane jest przez rząd Maroka właśnie tutaj, w okolicach Dakhli, w Saharę Zachodnią, w infrastrukturę. Widzą tutaj ogromny potencjał, też nie chcą tego oddać, bo za 5 lat, uwierzcie mi, za 5 lat Dakhla będzie tak rozwiniętym miastem, kurortem wręcz, który będzie przyciągał miliony turystów. I to widać już jak na dłoni. Jakby ktoś po prostu tutaj załadował pieniądze w jakiś biznes, to i tak wypali. Nowa miejscówka tutaj, trochę inne teraz wędkowanie, bo na lagunie, proszę, trochę w innych warunkach niż tam nad oceanem. Woda spokojna. Zobaczcie, tam też sobie wędkują goście. Nie ma, że tak wiecie. No ja tutaj będę robić, że tak powiem, pierwszy stopień wędkarza na Saharze Zachodniej. O,
Tutaj ognisko było, proszę, herbatkę ktoś pił. Widać? Tak przyjemnie, spokojnie. Proszę zobaczyć. Złowiona. Tam, proszę. Jest zdobycz. Oj, be careful. O, jest piękna zdobycz. Niewielka, ale jedzenia nie zabraknie. Kiedyś miałem takie uno. Słuchajcie. Dobra, idziemy, ty. Salam alaikum. Opa. O, salam alaikum. Bro. Hello. Hello. Salam one more time. Salam alaikum. Jedziemy na gorące źródła, słuchajcie. Tutaj z kolegi i zobaczymy, co tam będzie. Z koleżkami tutaj wpadliśmy z prostej przyczyny, bo tutaj gdzieś są gorące źródła poukrywane, a chłopaki wiedzą gdzie. Ja nie wiem gdzie. No i się zabrałem z nimi, żeby sobie tutaj, wiecie, obcykać sprawę. A, w tamtą stronę idą. Ale się przygrzał trochę. Oryginalnie czerwony, czyli bardzo szybki. Idziemy do źródła, które jest przepełnione siarczanami. Będzie miało taki specyficzny zapach, ale widzę, że tylko tam się wydostaje ta woda. Nikt nie wykminił, żeby zrobić taką nieckę, żeby można było tam sobie po prostu najzwyczajniej w świecie posiedzieć. Zaraz wam pokażę, bo lokalni tam już się skłębili wokół źródełka. Idzie ciepła woda. Ciepła woda. O kurczę, jakie ciepło idzie, słuchajcie. A, tu jednak widzicie, jest cała ta niecka. To ja trochę z góry powiedziałem, że nie ma. Miejscowa jest normalnie, ale cieplutka. O panie. Badajcie na to. Ludzie tam do tego wlaźli. Ale faza. Kurde. Pokazuję wam. No badajcie go. Nie, slicky. Co ja bym nie był sobą, gdybym tam nie wskoczył, nie popróbował tych dobroci. Proszę ja was. Chodzimy. Chodzimy. Raz, dwa, trzy. Zmordolą tutaj swoim. Co to mordo? Przeziębiony. Ale ciepła. 50 stopni. O panie. To jest życie, którego ja pragnę. To jest życie, o które ja walczę, moi kochani. O, elegancko. Zobaczcie, no sobie posiedzę jak panisko. Odwrócę się zaraz w tamtą stronę, żeby sobie lagunę oglądać. Tam Mauretania. Tam do Europy. Ja wam mówiłem. Jedźcie ze mną, a wy nie. Na chacie będziecie siedzieć. Mieliście wybór. Mogliście jechać ze mną, a nie pojechaliście. Mordula ze mną pojechała. O. Życie. Tak można żyć, kochani. Siareczku trochę daje. Zobaczcie. Powiem wam, że coraz bardziej mi się podoba ta dachla. Wiecie, co jest najgorsze w tym wszystkim? Że w takich krajach takie miejsca są po prostu za darmo, nie są pozamykane, nie są komercyjne. A z drugiej też strony powiem wam, że znaczy nie z drugiej strony, ogólnie tak powiem wam, że fajnie się zaczyna ta podróż, tak pozwala organizmowi troszkę wypocząć się, zrelaksować, nabrać trochę takiego dystansu do świata i faktycznie bycie blisko lokalnych daje takie możliwości, wiecie, na które trzeba by było pracować tutaj miesiącami, żeby się zbliżyć do tej lokalnej społeczności. A tutaj zobaczcie, no dzięki znajomości koleżki mam znajomości z innymi osobami tutaj. Naprawdę ciekawa sprawa. I czuję się po prostu, jakbym tutaj był już tygodnie. Teraz chłopaki sobie tutaj na lagunie wchodzimy zobaczyć, jaka jest woda w lagunie, żebyście chociaż na odległość mogli wiedzieć. No zimna, ale chłodna. A rzeźko jest. Świry. Dobrze, moi drodzy, wchodzimy. Dupka kierownika. Ale zimno. Kierownik tego domu.
The natural Air one? conditioning, please. Please. Yeah. Yes. Music. Jest klimatyzacja. Pojechali. Need for speed. Dakar, centrum miasta. Szanowni Państwo, w poszukiwaniu maszyny z pieniędzy. Witam Państwa z miasta, z centrum miasta. Tak wygląda półwysep Dakla, bo tak się mniej więcej, tylko tak się nazywa. A już tutaj, przepraszam, wejdę tylko na ten słowo Peninsula de Dakla. Półwysep, czyli kawałek lądu z 3 stron, z lewej, z góry i załóżmy z prawej, obtoczony wodą. Jest Polonia, Lewandowski, Cisny. Szczęsny. I chłopaki dobrze znają. Piła. Dlaczego wskazuję na ten budynek? Bo jest dość, powiedziałbym, ciekawy. Zobaczcie. Anglis, katolik, kościół katolicki w kraju muzułmańskim, chociaż Maroko jest naprawdę, powiedziałbym, takie liberalne, takie otwarte na zmianę. Zobaczcie, jak to miasto się rozbudowywuje. Zobaczcie, jak ono w oczach normalnie rośnie. Zobaczcie, główne wejście tutaj do Notre-Dame du Mont Carmel. No i Caritas tutaj wsparciowy. Robię zdjęcie kościołowi, podchodzi do mnie policjant, odwracam się, pokazuję stamtąd i mówił, że nie mogę im robić, w sensie kościołowi, zdjęcia, bo nie. Ja mówię, dziku, czemu nie? Przecież tutaj nic newralgicznego, żadne to wojskowe, żadne to policyjne, nic, to po prostu kościół. No i gość nie wiedział za bardzo co powiedzieć, więc siłą rzeczy, pogadaliśmy chwilę i odszedł. Zobaczcie, jak tutaj w Dakli, jak tutaj jest czysto, jak tutaj jest harmonijnie. W ogóle aż ciężko porównać to z jakimś Rabatem, Marrakeszem, Fezem i z innymi miastami typu Casablanca. No to jest nowe miasto. Tutaj nie ma takiego żebractwa, bo po prostu jest daleko. Oczywiście znajdziemy jakieś pojedyncze osoby, ale naprawdę jest, powiedziałbym, jestem w szoku takim pozytywnym. Powiem wam, że gdzie nie wyciągnę kamerę, to tam mnie już ganiają. Tutaj na przykład jest jednostka sił specjalnych wodnych, taka Formosa nasza. Tutaj mnie pogonili. No ale dobra, faktycznie powiem wam, że małe miasto, które skupia w sobie bardzo dużo takich, powiedziałbym, aspektów obronnych, militarnych. Jest to jasne, z jasnej prostej przyczyny, patrząc na to, jaka jest wciąż walka, nie tylko polityczna, o ten rejon świata, Maroka, o Saharze Zachodniej mowa. Wszędzie, moi drodzy, po mieście, poza miastem, flagi Maroka. Flagi Maroka, nie inaczej, wszystko pozamykane jeszcze, chociaż jest godzina 18. Zobaczcie, przygotowują się na aftar, żeby spokojnie można było sobie zjeść pierwszy posiłek w ciągu... Nie, drugi posiłek w ciągu dnia, bo o wschodzie słońca jedli już. Więc drugi, moi drodzy, drugi. Hazardzik? Jest domino. Salam. Jest domino. To już centrum. Salam alaikum. Jakie papuszki. Tutaj mamy lokalny bazar, jedzonko. Wszyscy wychodzą po to, moi drodzy, żeby na spokojnie, zobaczcie, soki, będziemy musieli tego spróbować jeszcze, żeby kupić na aftar pyszności. O, zobaczcie, już przygotowane stoliki. To się rezerwuje. Albo się nie rezerwuje, tylko przychodzisz, siadasz i możesz biesiadować już na gotowcu, że tak powiem, no.
Ogólnie dzisiejszy dzień jest ostatnim dniem tutaj w Dakla, ponieważ jak będę się po prostu stąd zabierać najzwyczajniej w świecie jutro. Będę jechać, obierać już nowy kierunek. Będę musiał wyjechać po prostu stąd, żeby ruszyć na pustynię poniekąd. Przemierzyć Saharę Zachodnią z północy na południe. Jezu, jak tutaj tego dużo. No i co? I będziemy po prostu zawijać tak zwany sandał. Tutaj można też sandałki chińskie kupić. Różne rzeczy. Alejkum salam. Centrum, bazar, suk. No i rzecz jasna. Skąd? Z Chin. A tutaj macie taki pod chmurką second hand rzeczy używanych. No i rzecz jasna, butów dużo można kupić. Nie wiem o co chodzi, ale buty to jest podstawa. Zwłaszcza klapki jakieś. No nie zbierają się, tylko wystawiają. Po aftarze ludzie przyjdą tutaj odpoczywać, jeść, cieszyć się i kupować. Zobaczcie, budują się na potęgę. Powstają na potęgę. Powiem szczerze, że świetna w ogóle opcja na zainwestowanie pieniędzy. Tylko z drugiej strony warto sobie zadać jedno ważne pytanie. Czy żeby kupić tutaj ziemię, trzeba mieć rezydencję? Albo rezydencję w sumie. Wydaje mi się, że tak, no bo kto by sprzedał ziemię takiemu jakiemuś obcokrajowcowi, który nie wiadomo co zrobi z tą ziemią, w sensie co na niej postawi. W każdym razie, może ktoś z Was bardziej jest ogarnięty w temacie, to dajcie znać, co myślicie o tym, a myślę, że potencjał ogromny. W przeciągu 5 lat, jak wspomniałem dzisiaj na odcinku, wspominam już drugi raz, no to myślę, że to po prostu będzie taki wystrzał turystyczny, bo potencjał jest ogromny. Euro podróży, Tunezja, Etiopia, etiopskie linie. A chodzę sobie tak tutaj bocznymi, bo w centrum to my już byliśmy, słuchajcie. Chodzę sobie tak popatrzeć, co tutaj się dzieje, jak to wygląda. Ale banków dużo. Banków dużo, to widać, że kapitał tędy płynie, bo naprawdę już widziałem z pięć różnych banków na mieście. Faktem jest, że jest czas ramadanu, więc tych ludzi na mieście jest mniej niż zazwyczaj, ale samo poczucie takiego bezpieczeństwa, gdyby to interesowało kogoś, jest naprawdę znacząco wyższy niż wyżej w Maroku. Na przykład w innych częściach kraju, bardziej na północy. Dlaczego tak mówię? Bo miałem okazję tam być i tutaj nie ma się takiego poczucia, że musisz za każdym razem czuwać, kto jest za tobą, kto jest obok, czy ktoś ci chce zawinąć plecak, czy musisz bardziej... Nie ma tego uczucia, że musisz po prostu tak czuwać, kontrolować, co się dzieje wokół ciebie. Zobaczcie, macie reklamę, że jedzonko na ramadan przygotowane przy stoliku 55 od głowy. 55 dzielone chyba na 3, jak dobrze pamiętam, żeby wyszły złotówki. Coś około 15-20 zł by tak wychodziło mniej więcej na głowę. Cofam, sprawdziłem na szybko i wychodzi 22 zł za taką posiadówkę. Zobaczcie na to, po lewej stronie anteny jak w wojsku, a to nic innego jak anteny do odbioru telewizji. Zobaczcie, jaki świat jest ciekawy. Dali ludziom telewizory, zmusili poniekąd, żeby takie anteny sobie sami powstawiali, że mogli tą telewizję odbierać, a za pomocą telewizji tworzą w ludziach nastroje polityczne. Są w stanie manipulować tym, co pokazują w telewizji. Do przemyślenia. Zobaczcie, jak rząd marokański musi się niepewnie czuć z wpływami na Saharze Zachodniej, że tak
tak daje te banery z flagą marokańską. No bo nikt nie robi tego nieumyślnie. Nie ma rzeczy, które są robione nieumyślnie. Zawsze coś za tym stoi. Podświadomie bądź świadomie. Proszę, Centrum Informacji Turystycznej. Pięknie zaaranżowany plac. Wokół budynki mieszkalne. Słuchajcie, jestem pod ogromnym wrażeniem. Myślę, że te odcinki z Sahary Zachodniej niejednego widza, myślę, że zachęcą nie tylko ceną przybycia tutaj, ale też tym, czego można tutaj oczekiwać. Spokój, natura, coś zupełnie innego w odniesieniu do tego, co mamy w Maroku Północnym. Dzień wcześniej, w sensie na tym odcinku, ale dzień wcześniej, bo ten odcinek w sumie zawiera 2 dni z tej podróży, byliśmy i tutaj dzisiaj idziemy zjeść aftar, bo to jest knajpka mojego koleżki, więc zapowiedzieliśmy się, że tutaj będziemy. No zobaczymy, co będziemy mieć na aftarze, ale domyślam się, że to, co pokazałem na początku odcinka, te kanapki i podobne rzeczy, ale pokażę wam jeszcze, no i będziemy się pomalutku zbliżać do końca. Harira, zupa, sok, takie kanapeczki tutaj na rozpoczęcie, słodycze, oliwki, daktyle, masełko jakieś, nie, to jest dżem, tutaj jakiś ser, tutaj jakieś owoce, sok ze świeżo wyciskanych pomarańczy. I teraz zupka, inny taki, z otrębami. Harira. To jest smak hariry, który znam. Taki bogaty, dużo mięska na bulionie. Fantastyczne. To jest boss herbaty. Proszę bardzo. Jak wprawiony. Szukran. Teraz taka kanapeczka wlatuje, a to jest kofta na oliwkach. Proszę zobaczyć. A gdzie lecicie? Proszę jeszcze zostać. Co wy się tak ruszacie? Uspokójcie się. Cielęcina. Wspaniała. Jezu. Zobaczcie na to, zobaczcie na to. Wait. Nie, it's okay. Kunafa, arabski przysmak, arabski deser. Zobaczcie, wypełniony kremem budyniowym, tak bym powiedział. A tutaj takie są niteczki. To jest specjalne ciasto kudafi, tak jakoś to się nazywa. Ogólnie przysmak jest dość popularny w Syrii, ale nie tylko, bo i w Maroku i w innych krajach, moi drodzy, arabskich. Smak nie jest słodkie, jest takie delikatne, budyniowe, rozpływające się w ustach. Przyznam szczerze, że jedno z lepszych ciast, jakie normalnie tutaj w tej części świata jadłem. Przepyszne. Kochani, kończymy odcinek takim akcentem. Gramy w Remika tutaj w Maroku. Zostawcie łapeczkę, komentarz, żeby kierownikowi karta sprzyjała. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Czołem!